Wbrew wielu sceptykom w naszym kraju i poza nim Polska faktycznie może stać się nową europejską potęgą militarną, a realizacja zawartych kontraktów zbrojeniowych z pewnością nam w tym pomoże. Chore straszenie przez kremlowskie władze i ich propagandystów Polską i Polakami jest dla nas jedynie kolejnym bodźcem motywującym nas jeszcze bardziej. Praktycznie cała Polska nienawidzi Rosji i Rosjan. Takie teksty świadczą jedynie o tym, iż Moskwa wciąż widzi w nas i naszym kraju potencjalnego wroga, czemu coraz częściej daje wyraz w agresywnych wypowiedziach putinowskich marionetek, jak chociażby ta z ostatnich dni, w której były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Moskwa ma teraz w Polsce niebezpiecznego wroga. Właśnie takie słowa i działania Rosji Putina zmobilizowały nas do tego, byśmy zbroili się po zęby. 24 lutego 2022 roku Rosja skończyła grę pozorów i ujawniła swoje prawdziwe oblicze, barbarzyńskie oblicze. I wcale nie po to, jak nas niektórzy oskarżają, żeby rozpętać III wojnę światową, lecz by do niej zdecydowanie nie dopuścić. Rany cholera. Ale naważyłem bigosu. Czy zatem Polska jest gotowa i czy w ogóle jest możliwe, aby Rosja, prowadząc bądź wygrywając wojnę z Ukrainą, zaatakowała nasz kraj? Nim odpowiemy sobie na te jakże ważne i nurtujące nas pytania, chciałem Wam gorąco podziękować za wspólne wbicie 300 000 subów, a także za to, że ciągle motywujecie mnie i mój zespół do dalszej intensywnej pracy. Dziękujemy. Nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy nieco zaskakujący, a momentami nawet przerażający materiał. Startujemy. Inwazja Rosji na Ukrainę stała się wyraźnym sygnałem alarmowym dla kilku europejskich krajów, a szczególnie dla Polski. Właśnie dlatego zintensyfikowany został proces dozbrajania polskiej armii, zresztą także po tym, jak nasze władze przekazały znaczną część posiadanego sprzętu broniącej się Ukrainie. Faktem jest jednak, że nasze działania oczywiście nie umykają uwadze rosyjskich mediów. Polska w związku z zagrożeniem rosyjskim kupuje od Wielkiej Brytanii 100 wyrzutni rakiet oraz 1000 sztuk amunicji. Podkreślono w nich na przykład, iż polskie Ministerstwo Obrony dzięki zawarciu umowy pomiędzy polskim koncernem zbrojeniowym i brytyjską firmą MBDA otrzyma dostawę 100 dział przeciwlotniczych i 1000 rakiet naprowadzających. Zasięg systemu obrony powietrznej wynosi 40 km. Polska dzięki zintegrowaniu tych komponentów z systemem NAREW ma stworzyć tarczę, której zadaniem będzie ochrona całego naszego nieba. A po incydentach z rakietami z ostatnich kilku miesięcy z pewnością jest to istotna informacja. Wartość kontraktu ma wynosić 4 miliardy funtów. Jak zaznaczono w rosyjskiej prasie, przedstawiciele polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej zauważyli, że Polska dzięki takim zabiegom zwiększa swoją siłę militarną w związku z rzekomym, podkreślmy to słowo rzekomym, rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. No oczywiście, że według nich jest to jedynie nasz wymysł. I właśnie dlatego wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zresztą dość często odklejony od rzeczywistości Miedwiediew, będący bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta Władimira Putina, ponownie ostrzegł w zeszły czwartek Polskę, udzielając wywiadu dla pisma Rosyjskaja Gazeta, że jako państwo członkowskie NATO jesteśmy obecnie uważani przez Rosję za wyjątkowo niebezpiecznego wroga i możemy stracić przez to swoją państwowość, jeśli będziemy kontynuować obecny kurs. Żeby jak zwykle wywołać w nas Polakach i wśród innych członków Sojuszu Natowskiego jeszcze większy niepokój, dodał kilka w cudzysłowie ciepłych słów, mówiąc, że będziemy ją, czyli Polskę, traktować właśnie jak historycznego wroga. Jeśli nie ma nadziei na pojednanie z wrogiem, Rosja powinna mieć tylko jedną i bardzo twardą postawę. Historia nieraz wydawała bezlitosny werdykt zuchwałym Polakom, niezależnie od tego, jak ambitne były ich plany odwetowe. Ich niepowodzenie może doprowadzić do śmierci całej polskiej państwowości. Groźby kierowane pod adresem Polski stały się więc od jakiegoś czasu nieodzownym elementem naszego życia, szczególnie po pełnoskalowym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Gdy my jako pierwsi musieliśmy zmierzyć się z ogromną falą uchodźców, ale również nasze władze, co z pewnością nie podobało się Kremlowi, rozpoczęły intensywną pomoc militarną dla Ukraińców. Praktycznie cała militarna, ekonomiczna machina informacyjna Zachodu jest skierowana przeciwko nam. Walczymy o życie i bezpieczeństwo. Narastające od lat napięcia pomiędzy polskim a rosyjskim rządem osiągnęły wówczas niemal apogeum i wciąż są tak złe, że brakuje tylko zapalnika, by doszło do kolejnej tragedii.
Przez ambicje liderów niektórych wschodnioeuropejskich państw, które już dawno zamieniły nienawiść do Rosji, rusofobię w swój główny towar eksportowy. Równie niepokojące dla części naszego społeczeństwa były i są wypowiedzi wielu polskich ekspertów i polityków, jak na przykład premiera Morawieckiego, który stwierdził jakiś czas temu, że klęska naszego wschodniego sąsiada Ukrainy może doprowadzić do III wojny światowej. Ale pojawiły się również opinie mówiące o tym, że Polska drażni się z Rosją, pomimo iż potężniejsze od nas kraje jak Anglia, Niemcy czy nawet Stany Zjednoczone Ameryki, owszem, podcinają gałęzie kremlowskiej wierchuszki, ale ich polityka sprawia wrażenie nieco bardziej wyważonej. Mało tego, według ostrzeżeń byłego naczelnego dowódcy sojuszniczych sił Europy i tym samym jednego z dwóch dowództw strategicznych NATO w Europie, generała Richarda Shirefa, Władimir Putin sprowokowany może wywołać III wojnę światową w dowolnym momencie, podejmując w skrajnym przypadku decyzję o inwazji na Polskę jako jednego z członków NATO zaledwie w ciągu kilku godzin. Właśnie z tego powodu napięcia związane z wzajemnymi groźbami mogą nas momentami nie napawać optymizmem. Tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy groźby nuklearne kierowane pod naszym adresem przez samego prezydenta Rosji Władimira Putina i jego kukiełki stały się prawdziwą zmorą. Tak, nadejdzie wojna nuklearna. Jak to powiedział pewien francuski dziennikarz, musicie to zrozumieć. Więc odważni Polacy, nic nie zostanie z tej waszej Warszawy. Jaskrawym ich przykładem były chociażby słowa dotyczące Polski w kontekście naszego rzekomo planowanego ataku na Białoruś, który gdyby do niego doszło, miał zostać uznany za atak na Rosję, stanowiąc tym samym bezpośredni pretekst do odwetowych uderzeń przy użyciu wszelkich możliwych środków. Co równie niepokojące, są one przytaczane niczym mantra, jak na przykład przez Miedwiediewa we wspomnianym wcześniej opublikowanym w zeszłym tygodniu artykule. Wyraźnie podkreślił on w nim również, że polskie działania wojskowe i wsparcie udzielane Ukrainie mogą potencjalnie doprowadzić do bezpośredniego starcia z Rosją i Białorusią, powodując nawet wybuch III wojny światowej. Retoryka Miedwiediewa wydaje się być coraz ostrzejsza i w rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami wielokrotnie powtarzał, że Rosja może zaatakować członków NATO wspierających Ukrainę, nazywając takie państwa uzasadnionymi celami wojskowymi. Mało tego, we wrześniu podczas jednej ze swoich wypowiedzi, na marginesie, nie wiem czy był aby na pewno do końca trzeźwy, ale abstrahując od jego stanu, zasugerował wówczas, że Rosja jest gotowa do bezpośredniej konfrontacji z siłami natowskimi. Wracając do jego ostatniej wypowiedzi, to ujął, że lekkomyślne według niego działania Polski, jeśli zostaną poparte przez NATO, mogą mieć daleko idące niebezpieczne konsekwencje dla całego świata. Posunął się nawet do sugestii, że Polska mogłaby przyjąć rolę hieny Europy, chociaż to sformułowanie to chyba akurat zapożyczył od Baćki. Bo Polska jest hieną Europy. I ponoć w imię własnych interesów mielibyśmy rozpętać III wojnę światową. Oczywiście większość ludzi w Europie, a także spora część naszego społeczeństwa uważa, że ewentualny atak Rosji na Polskę jest wręcz niemożliwy i że nigdy do niego nie dojdzie, ponieważ Polska jest członkiem NATO. Niemniej wielkim błędem byłoby niepodjęcie wszelkich możliwych środków zapobiegawczo-ostrzegawczych, ponieważ już wiele razy przekonaliśmy się, iż próby analiz zachowań rosyjskiego prezydenta i jego najbliższych współpracowników okazywały się być całkowicie błędne i sprzeczne z logiką geopolityczną. Musimy mieć przy tym świadomość, że tak Putin, jak i duża część podległego mu narodu żyją we wręcz innej rzeczywistości. A dowodem na to są chociażby takie, a nie inne komentarze zwykłych Rosjan, które możemy znaleźć pod rosyjskimi artykułami lub na tamtejszych forach. Kiedy rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa, wróciłam do Rosji. Wcześniej mieszkałam w Polsce przez 5 lat. Tak, życie w Rosji jest znacznie gorsze. Odczuwa się to od pierwszych dni. Na przykład jakość produktów jest znacznie gorsza. Tutaj ludzie zachowują się jak psy. Wszyscy ciągle są złośliwi. A te sankcje? Dlaczego mówią nam, że nie mają one wpływu na nas? Jestem w szoku z powodu cen w sklepach. W Polsce pracowałam w fabryce. W Rosji znalazłam pracę na dokładnie takim samym stanowisku, ale praca tutaj jest po prostu niemożliwa. Sprzęt jest stary, pomieszczenia dla personelu były ostatnio odnowione jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, a płacą niewiele. Oczywiście to smutne, że nasz kraj jest w takim stanie, ale nie tracę nadziei. Nadejdzie czas, a ja wrócę do mojej ukochanej Polski, tylko już na czołgu i z rosyjską flagą. Szczerze,
to nie wiem, co oni mają zamiast mózgów, ale obstawiam, że wszechobecna indoktrynacja i sianie hejtu na Polskę i Zachód w przestrzeni medialnej robi niestety swoje. Polska była wewnątrzeuropejską kolonią, a sama Polska w niczym nie ustępowała zachodnim imperialistom. Podczas gdy Zachód grabił Polskę, Polska grabiła Wschód. Przez co w teorii coraz mniej jest w stanie mnie zdziwić, ale wciąż takie wypowiedzi jak wspomniana lub to, co teraz usłyszycie, potrafią mnie nadal zaskakiwać. Jeśli zostanie nam postawione ultimatum, głównodowodzący po prostu wyśle flotę bałtycką do wybrzeży Wielkiej Brytanii. A jeśli odważą się coś powiedzieć, Chruszczow powiedział kiedyś Brytyjczykom: potrzebuje tylko 2 rakiet, aby wasze wyspy zniknęły. Więc milczeli przez następne 20 Co gorsza, lat. okazuje się, że plany ewentualnego ataku na Polskę ze strony Rosji wcale nie są aż tak irracjonalne, jak niektórym może się wydawać. By uzmysłowić wam dlaczego, wystarczy spojrzeć na plany Rosji jeszcze z czasów ZSRR, w którym to właśnie nasz kraj miał stanowić swoistą zaporę lub bardziej kolejny raz poligon starć wojskowych wschodu i zachodu podczas ewentualnej wojny. Ujawnione swego czasu przez rząd Lecha Kaczyńskiego na złość Putinowi plany Moskwy względem Zachodu w przypadku ogólnoeuropejskiego konfliktu mrożą wręcz krew w żyłach. Bo kiedy polski rząd otworzył swoje archiwa wojskowe z czasów Układu Warszawskiego, zawierające m.in. scenariusz z 1979 roku zatytułowany 7 dni do Renu, oparty na założeniu, że NATO będzie agresorem w wojnie nuklearnej, według władz sowieckich Polska miała być wręcz zasypana bombami atomowymi, a Wisła miała stanowić w przypadku lądowego ataku Rosjan swoistą blokadę. Co równie ciekawe, w podobny sposób postrzegały to siły zachodnie, gdzie według natowskich planów militarnych w okresie zimnej wojny zakładano możliwie najdłuższe powstrzymanie sił Układu Warszawskiego, a w szczególności Sowietów w sposób konwencjonalny, ale w przypadku załamania się takiego rozwiązania na niekorzyść Zachodu, użycie taktycznej broni nuklearnej. Oczywiście wówczas, jak przewidywały te plany, na Polskę miało spaść co najmniej kilka ładunków nuklearnych, a następnie zachodnie siły sojusznicze miały wycofać się na zachód od Renu. Powodem takiego, a nie innego natowskiego scenariusza w tamtych czasach miało być głównie to, że faktycznie w 1970 roku doktryna NATO zmieniła się na tak zwane pierwsze uderzenie. Gdyby Układ Warszawski miał zaatakować lub zmobilizować się przed siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego, wówczas siły zachodnie miały uderzyć pierwsze z użyciem broni nuklearnej. I tu trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego akurat brano pod uwagę terytorium Polski. Otóż po pierwsze, należeliśmy wówczas do sił Układu Warszawskiego. Na naszych terytoriach stacjonowały radzieckie wojska, tak jak dziś amerykańskie, a nuklearne uderzenie było zdecydowanie tańsze w porównaniu z prowadzeniem wojny siłami konwencjonalnymi. Tym bardziej, że ówczesne kraje NATO wcale nie były skłonne inwestować dużych sum pieniędzy w broń konwencjonalną. A na domiar złego, wiatry wiejące na terenie naszego kraju przez przeważającą część roku przemieszczają się z zachodu na wschód, przez co przewidywano, że radioaktywna chmura i opad z niej powędrowałby na wschód, czyli obecne tereny Ukrainy, będącej wówczas sowiecką republiką. To najlepiej pokazuje, jakimi pobudkami kierowali się w tamtym czasie natowscy oficjele. Ale wówczas byliśmy członkiem Układu Warszawskiego, czyli dla naiwnych, mającym świadczyć o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. A teraz jesteśmy członkiem NATO. Oby więc do tej nuklearnej zagłady, którą nas tak bardzo straszą, nie doszło. I żeby tylko nie okazało się, że w przypadku ewentualnej eskalacji znowu to my kolejny raz w historii staniemy się poletkiem do zaorania lub workiem treningowym dla walczących mocarstw. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest więc gotowa na ewentualny tak niekorzystny dla nas rozwój sytuacji, muszę przyznać, że jest z pewnością w lepszym położeniu niż kiedy była sowieckim satelitą. Ale i tak nie zaryzykowałbym stwierdzeniem, iż nasza armia i my obywatele jesteśmy przygotowani na taki lub inny zmasowany atak. Szczerze mówiąc, myślę, że nawet ci kremlowscy poszczekiwacze i ich współczesny car, którego nawet przy jego wybujałym ego i animozjach do naszego kraju nie sposób uznać za kiepskiego stratega, również nie są przygotowani na podjęcie tak desperackiej decyzji i konsekwencji z nią związanych. Wiecie, tak Putin, jak i jego przydupasy próbują nas zastraszać od lat. Powiem więcej, jak zagłębimy się w meandry przeszłości, to okazuje się, iż wielu jego poprzedników chciało nas stłamsić, jeśli im się to udawało, to na jakiś czas, a później wracaliśmy po tych doświadczeniach silniejsi albo chociaż bardziej rozważni.
Owszem, podczas zimnej wojny NATO rzeczywiście rozważało możliwość sowieckiej inwazji na zachodnią Europę, opracowując plany obrony przed nią, ale koncepcje takie uznano w dużej mierze za daleko idące teoretyczne kalkulacje, gdyż bezpośrednia inwazja z ZSRR na NATO lub odwrotnie byłaby niezwykle mało prawdopodobna ze względu na przytłaczającą wówczas siłę militarną Związku Radzieckiego. Ponadto użycie w szerszym zakresie broni nuklearnej przez którąkolwiek ze stron, tak wtedy jak i teraz, uczyniłoby konwencjonalną inwazję na dużą skalę niezwykle niebezpieczną lub praktycznie niemożliwą. Zatem w subiektywnym odczuciu straszyli, straszą i straszyć będą, ale w moim przekonaniu są bardziej jak bezzębna sabaka, czyli po naszemu pies, i prędzej zdecydowaliby się użyć taktycznej broni nuklearnej na terytorium Ukrainy, niż zrzucić taki ładunek na któregoś z członków NATO. Nawet na tak znienawidzoną przez kremlowską wierchuszkę Polskę. Tego się więc trzymajmy i śpijmy spokojnie, bo co nas nie zabije, to nas z pewnością wzmocni. Tyle na dziś, dziękuję jak zwykle za Waszą uwagę i do następnego odcinka. Cześć!